Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj dotarły do mnie najnowsze produkty z portfolio znanego niemieckiego producenta ICBox. Jest to Docking Station oraz dwie ładowarki w najnowszej technologii, oczywiście Azotku Galu. Jedna to jest ładowarka biurkowa, mocna 240W, druga to ładowarka podróżna, nazwijmy ją tak, 100W oraz 11 w jednym, czyli bardzo solidny, zaawansowany docking station. A więc słuchajcie, zapinamy pasy, włączcie napisy w swoim języku, zaczynamy. Odkąd na rynku wieloportowych ładowarek pojawiły się ładowarki w technologii Azotku Galu, zaczynają zdobywać dominującą pozycję. To wszystko nie powinno dziwić, ponieważ te ładowarki łączą w sobie kilka szczególnych cech, na których zależy użytkownikom i producentom, a mianowicie wysoką moc, wiele portów i jednocześnie generują same z siebie niewielkie ilości ciepła, które można spokojnie w małej obudowie rozproszyć. I taka również powinna być ładowarka Diamond Charge 2401 od ICBoxa, 240W, technologia Azotku Galu i jest to tak zwana Charging Station, ponieważ oferuje aż 6 portów do ładowania. Wszystko to w ekologicznej, białej obudowie. Brawo producent, jak zwykle dba o ekologię. W samym pudełku też nie znajdziemy zbyt wielu rzeczy. Sama ładowarka, kabel zasilający, instrukcja obsługi oraz w kilku językach informacje o tym, co to za urządzenie. Jest to oczywiście stacja ładująca czy ładowarka GEN z wyświetlaczem LCD i mocą do 240W łącznie. Oczywiście ładowarka spełnia wszelkie normy europejskie, DIGRINE punkt również jest, ponieważ jest to produkt niemieckiej firmy. Na spodniej stronie mamy poglądowe zdjęcie samego urządzenia i informację o tym, że jeżeli chcemy ładować smartfony, smartwatche, słuchawki i jeszcze wiele innych rzeczy, myślę, że nawet całkiem mocne laptopy, to dzięki temu urządzeniu będziemy w stanie zrobić to naraz i wszystkie te urządzenia naładować w jednym czasie. Dobrze, moi drodzy, najważniejsze jest w środku, więc nie przedłużając, rozpakujmy zawartość opakowania. Co my tutaj otrzymujemy? Mamy trochę papierologii. Tutaj mamy informacje o portfolio urządzeń na rok 2025. Są również Clone Station, tutaj Wam gdzieś podlinkuję również tego typu urządzenia. Bardzo sobie chwalę Clone Station od ICBoxa. Mamy też oczywiście samo urządzenie, ale może wcześniej zobaczymy, co tutaj otrzymujemy z boku. Jest kabelek ze standardowym kablem, który można dokupić. Jest odłączany. Brawo producent. Później w postprodukcji Wam powiem, ile ten kabel ma długości. Natomiast brawo za to, że kabel jest odłączany i brawo za to, że jest to standardowa wtyczka, którą można dokupić, gdyby się uszkodziła. I mamy samo urządzenie. I już słuchajcie, pierwsza rzecz, na którą mogę zwrócić uwagę, to jest to, że to jest naprawdę ciężki sprzęt. Waga jest naprawdę solidna i myślę, że to jest duży plus, bo oznacza, że w środku po prostu nie otrzymujemy plastiku, tylko konkretne urządzenie. Z jednej strony mamy tył urządzenia i tutaj właśnie podłączamy sam kabel zasilający. Mamy matowy plastik, to też jak najbardziej na plus. Mamy również informacje o parametrach urządzenia. Teraz powinno być to lepiej widoczne. Oznaczenie modelu to IB-PS2401, 240W Charging Station, technologia GAN, czyli Azotek Galu, łączna moc 240W, a ona jest rozdzielana inteligentnie między 6 portów. Pierwsze dwa USB C1 i C2 to są do 140W łącznie.
Oczywiście dwóch 140W nie podłączymy, ale w zasadzie żadna ładowarka nie oferuje takich opcji. Są ograniczenia łączne dla wszystkich portów, natomiast pojedynczo możemy do 140W na porcie C1 i C2 uzyskać. Na porcie C3 i C4 możemy uzyskać do 100W maksymalnie. Mamy jeszcze porty bardziej klasyczne typu A, bo one też się przydają i brawo tutaj dla producenta, że o nich też nie zapomniał i mamy na nich do 30W możliwe. Tyle możemy uzyskać na każdym z tych portów. Oczywiście łączna moc jest ograniczona do 240W, jak w każdej praktycznie ładowarce na rynku, więc jeżeli będziemy mieli jedno urządzenie, które mamy podłączone, to możemy mieć do tych 140W, natomiast przy na przykład 6 urządzeniach to te 240W musi być rozdzielone na każde z urządzeń. Mamy informację o tym, że producent jest oczywiście firmą niemiecką, natomiast sama produkcja odbywa się w Chinach, spełnia wszelkie normy europejskie. Przednia strona urządzenia to panel, na którym jest przyklejona folia zabezpieczająca. Mamy też jeden klawisz dotykowy, 4 porty USB typu C. Z tej strony nie mamy nic. Z tyłu to oczywiście złącze zasilania i 2 porty USB typu A, 30W, oznaczone wyraźnie. Brawo dla producenta, że zastosował taki matowy plastik. To na pewno pozwoli nam na uniknięcie zarysowań tych drobnych. Mamy też 4, słuchajcie, stópki takie, które pozwolą nam postawić urządzenie na blacie i ono dzięki temu nie będzie się przesuwać. Pomimo solidnej wagi możliwe, że możemy pociągnąć za kabel i to nam na pewno ułatwi pozostawienie tego urządzenia w oczekiwanym miejscu. Mamy też oczywiście logo producenta ładnie wyglądające na głównym ekranie. Tworzywo się nie palcuje, więc też na plus. Na razie bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Dobór materiałów. W momencie, kiedy podłączymy zasilanie do samego urządzenia, wita nas animacja początkowa i główny panel, który informuje o maksymalnej mocy ładowania 240W na wszystkich 6 portach. I teraz tak, możemy sobie, słuchajcie, przełączać między kilkoma ciekawymi panelami ze statystykami. Tutaj mamy rozbicie na poszczególne porty, jeżeli chodzi o moc i temperaturę urządzenia. Ono pracowało w tej chwili kilka godzin, więc no jest nagrzane. Mamy też panel, gdzie mamy podział na moc, napięcie i prąd, czyli natężenie prądu, napięcie i łączna moc na danym porcie. Porty A to są porty starszego typu, te prostokątne. Porty typu C4 z przodu na panelu przednim to są te porty tutaj kolejno od C1 do C4. No i możemy wrócić do głównego panelu. Sam wyświetlacz ma 2,26 cala wielkości. Jest wykonany w technologii LCD TFT i mimo tego, że nie jest AMOLEDowy, to naprawdę zapewnia świetny kontrast. Jest bardzo dobrze widoczny. Mamy też jeden klawisz dotykowy tutaj z boku. Pod spodem 4 porty USB typu C, 2 porty do 140W, 2 kolejne do 100W. Z boku mamy 2 kolejne porty typu A, czyli te bardziej klasyczne. Quick Charge 3.0 do 30W każdy z portów. W tej chwili mamy podłączone wszystkie 6 portów, 4 telefony, 1 powerbank i 1 router bezprzewodowy, łącznie 142W. Urządzenie, jeżeli chodzi o temperaturę pracy, to nie odróżnia się od większości tego typu urządzeń na rynku. Wieloportowych, mocnych, wysokoprądowych, wysokomocowych ładowarek. Grzeje się znacząco, natomiast nie jest to nic nadzwyczajnego w tego typu urządzeniach. Fizyki nie da się oszukać, to ciepło gdzieś musi uciekać, natomiast jak tutaj widać na wyświetlaczu, temperatura jest pod stałą kontrolą i urządzenie samo dba o to, żeby ta temperatura niebezpiecznie nie podskoczyła. Jeżeli chodzi o moce, one są w zasadzie utrzymywane na wysokim poziomie. No w tej chwili już część urządzeń się naładowała, więc ta moc nam nieco spadła.
Mamy już w tej chwili około 100 W na wszystkich 6 portach. Gdybym miał na siłę szukać jakichś wad w tym urządzeniu, to chyba wskazałbym ulokowanie portów typu C. Wolałbym, że podobnie jak porty typu A, żeby były te porty C z boku bądź z tyłu urządzenia, a wynika to z faktu, że to urządzenie po prostu bardzo dobrze wygląda. Ma świetny design i w momencie, kiedy podłączymy 4 kable typu C z przodu, no to zakłócamy to piękno designu, więc w przyszłych iteracjach, w przyszłych wersjach może życzyłbym sobie osobiście, żeby te porty znalazły się albo z boku, z prawego boku, albo z tyłu urządzenia, ale rozumiem oczywiście, że takie było założenie konstrukcyjne, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do tych portów z przodu. Jak wiecie, na kanale przetestowałem naprawdę sporo ładowarek biurkowych. Było wśród nich naprawdę wiele bardzo udanych modeli, natomiast bez cienia wątpliwości Diamond Church 2401 jest jednym z najlepszych tego typu urządzeń, jakie miałem w swoich rękach, jakie miałem przyjemność używać. Mogę każdemu z czystym sumieniem polecić to urządzenie. Jeżeli posiadacie laptopy albo inne elektroniczne urządzenia, typu nawet tabletów czy smartfonów, to takie urządzenie na biurko to w zasadzie must have, a to zapewnia sporą moc, fajną funkcjonalność, ma do tego wyświetlacz i możemy być pewni jakości, do której przyzwyczaił nas IC Box. Z mojej strony urządzenie otrzymuje jak najbardziej rekomendacje. Jeżeli szukacie wieloportowych, wysokomocowych ładowarek, to urządzenie na pewno powinniście wziąć pod uwagę. W opisie będziecie mieli pod filmem linki do strony producenta, ewentualnie do sklepów, gdzie można nabyć to urządzenie. Jeżeli natomiast materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych materiałów, kilka innych propozycji z portfolio producenta. Ride ma bardzo wiele ciekawych urządzeń i być może któreś z nich Was zainteresuje. Hej, hej, do kolejnego wideo.